Cześć, z tej strony Mam Van Bike, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek, o który prosiliście. Jakiś czas temu na moim kanale, a w zasadzie nie na kanale, tylko na blogu pojawił się artykuł dotyczący nowego namiotu z oferty MSR Haba Haba Bikepack, czyli taki namiot skierowany przede wszystkim dla bikepackersów, czyli osób podróżujących na rowerach. Ja taki namiot dostałam od firmy Packer. To jest firma, która jest jak gdyby partnerem, myślę, że tego odcinka i wszystkich odcinków takich wyjazdowych, na których używam właśnie tego namiotu. Skorzystałam z tego namiotu przede wszystkim podczas mojego bikepackingu po Alicante, który mam nadzieję mieliście okazję obejrzeć. I to był namiot jednoosobowy. Potem po jakimś czasie dostałam namiot dwuosobowy, ponieważ doszłam do wniosku, że jednak nie zawsze podróżuję sama i czasami przydałoby się mieć kogoś ze sobą, zawsze jest przyjemniej i milej i razem sobie mieszkać właśnie w dwuosobowym namiocie, więc mam aktualnie te dwa namioty. No i po tym artykule, który napisałam na blogu, pojawił się szereg pytań dotyczących właśnie tych namiotów. Postanowiłam nagrać Wam dzisiaj właśnie odcinek mówiący o tym, jak te namioty się sprawują. Tak jak mówiłam wcześniej, w pierwszym z namiotów nocowałam podczas mojej wyprawy po Hiszpanii w Alicante. To była samotna wyprawa bikepackingowa, a tego drugiego używaliśmy podczas naszej wyprawy wokół Tatr. Także dwa namioty zostały całkiem dobrze sprawdzone. Niestety nie miałam okazji jeszcze jeździć w nich, spać w nich w trakcie deszczu i w jakichś takich trudniejszych warunkach pogodowych. Mam nadzieję, że to wszystko przede mną. Jak będziecie oglądać vlogi, to wtedy na pewno coś tam będzie się cały czas przemykać i jakieś tam dalsze recenzje na pewno tych namiotów będą się pojawiać. Ja nie mam wątpliwości, że to jest naprawdę najwyższej jakości sprzęt i już wcześniej miałam do czynienia oczywiście z produktami MSR-a. Teraz jak pojawiły się te namioty dedykowane właśnie osobom jeżdżącym na rowerach, no to bardzo się ucieszyłam. Przechodząc od razu do konkretów, jedną z podstawowych cech tych namiotów jest przede wszystkim właśnie to, że zaprojektowane one zostały z myślą o tym, aby mogły być wykorzystywane przez osoby jeżdżące na rowerze. No i właśnie łatwiej niż wcześniejsze wersje tych namiotów transportowane. No i dostajemy tutaj naprawdę bardzo fajną, myślę, że przemyślaną torbę, która jest naprawdę bardzo dobrze dostosowana do tego, żeby mogła być przewożona na rowerze. Zarówno na rowerze z kierownicą prostą, taką jaką znajdujemy w rowerach MTB, jak i w rowerach takich właśnie gravelowych, szosowych, rowerach z barankiem, które niestety są trochę węższe i jak gdyby często utrudniają te pakowanie sprzętu właśnie na kierownicy. Tutaj zarówno wersja jednoosobowa, jak i dwuosobowa ma szerokość około 36 cm, co sprawia, że naprawdę znakomicie mieszczą się te namioty nawet w bardzo wąskie kierownice. Ja mam kierownicę szerokości 40 mm, to nawet nie jest jeszcze tak wąsko, natomiast wiem, że są osoby, które mają 36. No i nawet do 36 myślę, że taki właśnie namiot by wszedł. Kolejną rzeczą, która ułatwia mocowanie tego namiotu, tego worka, dla mnie ten worek tutaj jest tak naprawdę jednym z ważniejszych elementów, dlaczego warto zdecydować się na ten namiot, ponieważ naprawdę wożenie go jest całkiem przyjemne na rowerze. Mamy tu specjalne separatory, które umożliwiają nam oddzielenie w przypadku rowerów, gdzie mamy gdzieś przy kierownicy linki, gdzie mamy problem z zamontowaniem jakiegoś tobołka do przodu na kierownicy właśnie, no to mamy tutaj takie separatory, które skutecznie rozwiązują ten problem ocierających linek, przyciśniętych linek. Czasami przez to przerzutki potrafią źle działać. Mamy tutaj pięknie, naprawdę bardzo fajnie wymyślony. To jest taki gumowy element, on tutaj jest mocowany. A może ja się przybliżę trochę bardziej do Was. On jest tutaj mocowany za pomocą pasków. Można nawet ten element ściągnąć, jeżeli nam by on nie pasował, ale myślę, że mało kto będzie go ściągał, ponieważ naprawdę bardzo fajnie tutaj to funkcjonuje. Za pomocą właśnie tutaj mamy klamrę, przyczepiamy do kierownicy, przysuwamy, owijamy klamrę wokół kierownicy, montujemy na kierownicy, dociągamy i naprawdę namiot bardzo fajnie się trzyma. Od spodu namiot ma dodatkowo worek, bo w zasadzie nie namiot, ma dodatkowo gumowy, taki bardzo fajny, jak to nazwać, sznurek, który stabilizuje cały ładunek przy kierownicy do główki ramy i dzięki temu na wertepach, jak jedziemy po jakichś niewygodnościach, to wtedy nam nie skacze całość, jest to całkiem fajnie stabilne. Przetestowałam to naprawdę i w Hiszpanii, gdzie jeździłam tam trochę po kamieniach i po korzeniach i przetestowałam to w trakcie wyjazdu wokół Tatr. Naprawdę bardzo fajnie to działa. Co ciekawe, mamy tutaj jeszcze wokół tego całego ładunku takie specjalne, fajne
paski, które umożliwiają nam doczepienie ewentualnie jakichś dodatkowych rzeczy. Ja tutaj doczepiałam zazwyczaj takie siedzisko, które wykorzystuję na bikepackingu w trakcie przerw, w trakcie obozów. Takie miękkie, termorestowe siecisko, malutkie, które można sobie tutaj dołożyć, przyczepić. Ono bardzo fajnie tutaj się wpasowuje i się przewozi. Co ciekawe, ten worek jest tutaj podzielony. Osobno mamy cały stelaż namiotu i osobno włożony mamy namiot Tropik, zarówno z sypialnią, Tropik i sypialnię. Możemy to włożyć razem, skompresować to tak, żeby to było nawet w jednym worku. Możemy to tutaj dać osobno. Dla osób, które mają małe rowery i mają niską główkę ramy, które mają bardzo mało miejsca między kierownicą a oponą roweru, to jest bardzo fajna też sprawa, ponieważ ja tutaj mam właśnie to tak zamontowane. Klasycznie ten worek z stelażem jest od dołu montowany, natomiast w momencie, kiedy ja mam tam mało miejsca, mogę sobie go przyczepić od przodu, no i wtedy zachowana zostaje ta odległość od opony i jakby nic tutaj się nie dzieje, nic się nie wyciera, nie uderza to o oponę i naprawdę całkiem fajnie na moim małym rowerze. Rzadko kiedy torby mieszczą się właśnie na kierownicy z powodu tego, że potrafią być duże i właśnie często uderzać o przednią oponę przedniego koła. No to tutaj taka sytuacja ani razu nie miała miejsca, nawet właśnie w tym namiocie dwuosobowym. Także to naprawdę bardzo fajnie działa, sprawdziłam nawet w małych rowerach. Kolejny bardzo fajny feature tego worka jest taki, że on jest otwierany od góry. Ja sobie go teraz tutaj odepnę. Jak widzicie, ten worek ze śledziami i ze stelażem jest też dodatkowo tutaj jeszcze przymocowany do tych linek, żeby nam nie odpadł. No i on jest otwierany od góry. I to jest kolejny bardzo fajny element, ponieważ co jeszcze najlepsze, oprócz namiotu, oprócz śledzi, oprócz jeżeli włożylibyśmy stelaż, to nawet może nam się zmieścić tam coś jeszcze. Ten worek jest całkiem pakowny, więc możemy wykorzystać go jeszcze do włożenia jakiegoś tam dodatkowego ekwipunku. Ja woziłam tutaj bardzo często też jeszcze dodatkowy footprint, który często stosuję, jeżeli wybieram się w jakieś kamienice, w jakieś rejony, kiedy te miejsce do biwakowania będzie takie no niebezpieczne trochę dla namiotu, bo wiemy, że to namioty są lekkie, ale coś za coś, mają przez to dosyć cienkie tkaniny, mają przez to nie zawsze do końca super wytrzymałe te tkaniny są, więc warto zawsze uważać na jakieś kamienie, które mogłyby ewentualnie popsuć nam podłogę namiotu. Ta zwijana konstrukcja też poprawia wodoodporność tego worka, to jest bardzo fajna rzecz. On jest całkowicie waterproof, zwijany, dzięki czemu też nie ma gdzie ta woda tam się dostać. Szwy są klejone. Tak jak już mówiłam wcześniej, jest wąski zarówno w tej wersji jednoosobowej, jak i tej wersji dwuosobowej. Ja myślę, że je szłoby jeszcze trochę bardziej skompresować. Rzecz, o której nie powiedziałam, a powinnam, to oczywiście waga tych namiotów. W wersji jednoosobowej mamy tutaj 900 gram, w wersji dwuosobowej mamy 1400 gram. Ważne to też, jeżeli jeszcze będziemy wracać do konstrukcji tego namiotu, no to w porównaniu do dotychczasowych konstrukcji Haba NX bodajże, no to przede wszystkim skrócone zostały właśnie linki stelaża, które właśnie dzięki temu umożliwiają nam mocowanie go na kierownicy. Jak już wcześniej powiedziałam, na wąskich kierownicach zajmuje on bardzo mało miejsca. Jak się go złoży, to naprawdę no myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Jednoosobowa, dwuosobowa konstrukcja, zarówno jednoosobowa dla jednej osoby jest bardzo wygodna, jest całkiem sporo miejsca w środku nawet dla wysokich osób, a poprawiona również została jeszcze w stosunku do poprzednich modeli klasycznych, nie bikepackingowych, poprawiona została też wysokość namiotu, namiot jest trochę wyższy, dzięki czemu będąc w środku możemy swobodnie sobie siedzieć, nawet wysokie osoby mają naprawdę swobodę poruszania się właśnie w tym namiocie i myślę, że najlepiej byłoby teraz rozstawić te namioty. I tu jest też bardzo ważny aspekt. Producent teoretycznie podaje, i to jest rzecz, o którą bardzo wiele osób pyta, że jest możliwość rozstawienia tego namiotu najpierw samego tropiku, a dopiero potem podwieszenia sypialni. Ja nie próbowałam dzisiaj i będzie to pierwszy raz, kiedy będę próbować zrobić to. Właśnie najpierw rozstawić tropik, co ma znaczenie w trakcie deszczowej pogody, brzydkiej pogody, kiedy nie chcemy mieć mokrej sypialni. Chcemy najpierw rozstawić tropik, a potem dopiero włożyć, podwiesić w środku tą sypialnię. Sprawdzę, może się uda, mam nadzieję. Dajcie mi chwilę, rozstawiam. No to najpierw rozstawiam dwójeczkę.
czas operacyjny ustawię sobie tutaj gotowi do startu w start. No i namiot rozstawiony. Stop. 7,55, czyli 8 minut. Myślę, że jakbym była z drugą osobą, zajęłoby to jeszcze szybciej. W zestawie mamy jeszcze dodatkowe linki, które służą do zrobienia dodatkowych odciągów. Teraz nie będę ich zaczepiać, ale można sobie je jeszcze wykorzystać, gdyby był jakiś większy wiatr, gdyby były jeszcze jakieś trudniejsze warunki pogodowe. No i namiot rozstawiony. No i teraz próba tej wersji jednoosobowej i próba założenia jej, złożenia jej. Najpierw, żeby był tropik, a potem dopiero podczepienia sypialin. Sama jestem bardzo ciekawa, czy to wyjdzie, czy nie. Zobaczymy. Słuchajcie, udało się. Ja nie wiem, może to jest chyba pierwszy raz w internecie, kiedy komuś udało się rozstawić namiot MSR-a. Najpierw tropik, a potem sypialnia. Trochę to trwało, zajęło to trochę więcej czasu. No robiłam to sama, więc na pewno łatwiej byłoby to zrobić z kimś, ale przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i ucieszona, ponieważ to dobrze wróży na wyjazdy, kiedy będzie padał deszcz i kiedy jednak chcesz tego suchego schronienia w środku i nie chcesz mieć mokrej sypialni i zależy Ci na tym, żeby jednak właśnie trochę schronić się przed tym deszczem. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, że to się udało. Mam nadzieję, że GoPro to zarejestrowało i będziecie mogli to zobaczyć. A tymczasem co? No zapraszam Was do środka, żeby pokazać, jak te namioty wyglądają w środku. Ok, kamera zmieniona na GoPro. Zapraszam do środka. Jedynka MSR Bikepack, MSR Haba Haba Bikepack. Dedykowana dla jednej osoby, jak to sama nazwa wskazuje. Z tej strony nie przyczepiłam jeszcze oczywiście szpileczki, a przydałaby się. Tu nie mamy przedsionka. Tak jak mówiłam, jest pojedynczy przedsionek. On jest w zupełności wystarczający. Namiot jest z bardzo fajnych, cienkich, trochę delikatnych materiałów. Dzięki temu jest bardzo lekki i dzięki temu zajmuje mało miejsca. Natomiast oczywiście trzeba być świadomym tego, że te materiały są wytrzymałe, natomiast warto uważać podczas gdy biwakujemy na jakichś kamienistych, na jakichś takich miejscach, gdzie są szyszki, patyki, to warto zawsze to miejsce oczyścić. Ja dzisiaj nie biwakuję, więc nie sprawdzałam tego miejsca za bardzo. Przede wszystkim to mamy bardzo fajne wejście tutaj do tego namiotu, otwierane zameczkiem. Jest tutaj taka specjalna listwa, która chroni przed deszczem. Ona pełni funkcję takiej rynny, dzięki której deszcz, który pada, spływa sobie gdzieś tutaj po tym namiocie. On tu normalnie tak jest zamknięty. Nie umiem tego właśnie mamy ten podwójny zamek. Ja go zamknęłam nie w ten sposób, co trzeba. Tak, otwieramy. Możemy sobie go zwinąć i tutaj zamocować taką szlufką. Ja to z jedną ręką pewnie ciężko będzie mi to zrobić, ale kto jak nie ja. Zobaczcie, trochę zamieszania. Zastanawiam się jeszcze trochę, jakby padał deszcz, czy jednak ten skos tutaj nie jest za duży, że nie będzie trochę jednak padać nam na sypialnię. Nie sprawdzałam jeszcze tego, ale generalnie sam pomysł i konstrukcja jest bardzo fajna i wygodna. Ostatnio otrzymałam pytanie, z jakiego materiału jest zrobiona sypialnia, czy nie ma za dużo siateczki. No właśnie tu jest fajnie zrobiony, ponieważ materiał jest bardzo wysoko. Ten u góry już mógłby być też z siateczki, natomiast dzięki temu, że ten materiał jest tutaj aż praktycznie całe ścianki, to nie zwróciłabym wcześniej na to uwagi, ale może poprawiać to komfort w trakcie wiatru, który nie będzie nam podwiewał pod namiot i nie będzie wpadał nam prosto do sypialni. Oczywiście wiąże się to pewnie, co widać już też po mnie teraz, bo już jest tak ciepło w środku, że zaczynam być już cała mokra, bo wentylacja pewnie w tej sytuacji jest trochę bardziej ograniczona, utrudniona.
No ale wiadomo, no coś za coś. Nie da się mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkiego. Z takich ciekawych, oczywiście tak jak mówiłam, pełny komfort tutaj, jeżeli chodzi o to, jak się siedzi. Ja mam 1,62 m, nie jestem za wielka, więc może nie jestem zbyt obiektywna, ale jest tutaj naprawdę jeszcze bardzo dużo miejsca do sufitu. Tu u góry mamy takie fajne kieszonki na różne przydasie. Ja tu zawsze sobie w nocy kładę jakąś lampkę, czołówkę, żeby mieć szybciej. O, tutaj nie przyczepiłam, zobaczcie, jednak nie złożyłam do końca tego namiotu tak jak trzeba. Jest też linki, co ciekawe, do suszenia prania i do suszenia skarpetek. Tutaj mamy kieszonkę na też przy głowie, takie różne przydasie. Tam jest druga kieszonka, w którą też sobie możemy coś włożyć. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe paski, do których możemy te wejście sobie zwinąć, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Są też jakieś takie zawieszki, które miałyby służyć, gdzieś tam czytałam, miałyby służyć też do wieszania jakichś kasków i innych takich rzeczy. No ja generalnie, jak mieliście pewnie już okazję zauważyć, bardzo byłam zadowolona z tego namiotu w trakcie wyprawy po Alicante, po Hiszpanii, w okolicach Alicante, po Hiszpanii. Bardzo fajny zielony kolor, dzięki czemu maskuje się gdzieś tam, nie widać go. Jeżeli nocujemy gdzieś w krzakach na dziko, no to jesteśmy schowani. No i tutaj mamy teraz dwuosobowy namiot. On już ma wejścia zarówno z jednej strony, jak i tutaj jest z drugiej strony. Dwie osoby mają bardzo wygodny, fajny przedsionek, w którym mogą sobie zostawić buty, różne rzeczy. Tutaj też mamy tą listwę znowu, która służy temu, żeby nam deszcz spływał jakby porynnie, żeby nie dostawał się do zamka. Oczywiście dodatkowe zabezpieczenie rzepami. Otwieramy. Też możemy sobie tu zwinąć. Ja już teraz nie będę tego zwijać, żeby nie zajmować czasu. No i tutaj mamy też podobne feature'y. Otwiera się to z dwoma zameczkami, żeby było szybko, wygodnie. No i tu oczywiście już zdecydowanie więcej miejsca. Też mamy kieszonki. Z tej strony jedna kieszonka, tam druga, żeby sobie włożyć też różne powerbanki, nie powerbanki, to wszystko co potrzebujemy w trakcie noclegu. Tak samo u góry mamy super kieszonki na też różne inne czołówki, nie czołówki. Można sobie powiesić skarpetki. Ja wolałabym wieszać je na zewnątrz, ale można w środku. No i jak widać całkiem sporo miejsca. Myślę, że ja chyba wrzucałam jakieś filmy, relacje właśnie z Tatr, jak nocowaliśmy sobie tutaj razem z Kamilą. I no tu też mamy ważną sprawę, że sama podłoga tego namiotu też jest nieco wyższa na wypadek, gdyby padał deszcz, gdyby jakoś bardziej nas tutaj podmywało, to naprawdę jest to całkiem tutaj wysoko. W okolicach głowy i nóg jest tak naprawdę jeszcze wyżej puszczona ta podłoga, także bardzo dobrze myślę, że to wygląda. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, chyba wszystko. Tak wyglądają te dwa namioty razem. Ja na pewno z nich będę korzystać teraz przez cały rok i przez kolejne, myślę, lata na swoich wyprawach, ponieważ naprawdę dla mnie one się sprawdziły. Czasami korzystam z nich właśnie również z wykorzystaniem podłogi w takich trudniejszych, bardziej wymagających, kamienistych miejscach. No i co, pora na małe podsumowanie. Dwuosobowy MSR Bikepack, MSR Hubba Hubba Bikepack, jednoosobowy. Dzisiaj dla mnie najważniejsza rzecz, czyli to, że udało się rozłożyć tą jednoosobową wersję. Najpierw tropik, dopiero potem sypialnia. To był podstawowy cel dzisiejszego odcinka, żeby sprawdzić, czy to się da, czy to się nie da. Okazało się, że się da. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał Wam się pomocny, że zobaczyliście, że te namioty są bardzo łatwe w rozłożeniu, bardzo fajnie wymyślona została właśnie ta torba. To ona dla mnie tutaj jest naprawdę jednym z podstawowych atutów tego namiotu, no bo oczywiście namioty MSR, wiadomo, zawsze były bardzo dobre, teraz one zostały dopasowane do potrzeb właśnie rowerzystów
Ja to kupuję. Podczas wszystkich swoich wypraw, myślę, w tym roku będę używała tych namiotów, także jeżeli pojawią się jeszcze jakieś inne sytuacje, może coś nie będzie działać, może z czegoś nie będę zadowolona, to na pewno Wam o tym napiszę, na pewno Wam o tym powiem. Oczywiście na blogu jest już artykuł o tej jedynce, która jest za mną, także tam możecie też wrócić, ewentualnie zadać jakieś pytania w komentarzach, zawsze na nie odpowiem. No i co, to chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam bardzo za ten gadany odcinek, że wytrzymaliście do końca, wytrwaliście. Jeżeli tak, no to dajcie oczywiście okejkę, dajcie może jakiegoś suba, jeżeli nie subskrybujecie, albo poślijcie ten film komuś, komu może się też przyda. I co, widzimy się w następnym odcinku, myślę może już bardziej rowerowym, bardziej jeżdżonym. Trzymajcie się, pa, dzięki.